Czas na kolejną przygodę. Tym razem przenieśmy się w otchłań luksusu, czyli lot apartamentem przez cały świat. Z Sydney do Europy, 2 samolotami, z przesiadką w Singapurze. To nawet nie jest biznes klasa, to nawet nie jest pierwsza klasa. To jest możliwie najwyższy poziom serwisu, dedykowany, porównywalny z prywatnym samolotem lub jego namiastką poprzez własny pokój, osobny fotel i łóżko. Dla pasażerów jest dedykowane lounge, osobne od klasy biznes, posiadające obsługę kelnerską, skromne menu z karty oprócz samego bufetu. Pomieszczenie nie jest duże, ale ma obsłużyć tylko 6 pasażerów, którzy podróżują w tej klasie. Lounge nie posiada prysznica, jednak przy porannych lotach nie jest to konieczne. Mając taki bilet, możemy korzystać także z innych lounge, jak choćby Air New Zealand. Całkiem przestronne, z bardzo dobrą kawą robioną przez baristę. Hi, how are you, sir? Just your passport, please. Sorry. Ooh, thank you. To, co można byłoby jeszcze dodać do serwisu naziemnego, to eskortę i przejście bez kolejki do samolotu. Niektóre linie przy tej klasie podróży to oferują. W końcu jesteśmy VIP-em. Mr. Boya, one hand. Mr. Boya. Yeah. Thank you. Thank you. Traveling alone today? Great, thank you. Can I get some champagne? Certainly. You prefer Krug or Dom Pérignon? Crook, please. Certainly. I'll come back to you shortly. Jest także dedykowana szafka na bagaż i ubrania. Większe rzeczy załoga schowa w dodatkowych schowkach. Do obsługi 6 gości są 4 osoby załogi. Leciałem z moim tatą i wybrałem specjalnie miejsce obok siebie, by móc 2 apartamenty połączyć w jeden, tworząc drugi największy, po The Residence linii Etihad, w komercyjnych liniach lotniczych. Jest to możliwe wybierając miejsca w rzędach 1 i 2. Standardowo przed startem szampan. Airbus 380 service to Singapore. Flight time this afternoon is 7 hours and 15 minutes. Your in-flight manager, Mr. Lin Kim Soon, with the rest of the cabin crew will try their very best to make us a pleasant trip for you.
To wszystko wygląda niezwykle. Dokładnie tak jak na filmach, na zdjęciach. Ogromna przestrzeń, piękne wykończenie, dopracowane w detalach. Po starcie można zamknąć drzwi do apartamentu. Obowiązkowo dolewka szampana ze świeżo otwartej butelki. Fotel się dość mocno rozkłada, ale spokojnie, na nim się nie śpi. Te suites znajdują się na drugim pokładzie. Kabina pilotów znajduje się niżej, dzięki temu nikt nie przechodzi przez część apartamentową. Dla 6 gości dedykowane są 2 ogromne toalety. Jedna z nich jest nieco mniejsza, nieskazitelnie czysta i sprzątana po każdej osobie. Można zrobić odpowiedni make-up. Woda toaletowa. Odświeżacz do twarzy. Czy płyn do płukania ust. Wszystko markowe. Apartamenty są na tyle wysokie, że nie widać wnętrza z poziomu korytarza. Ja czułem odpowiednią prywatność. Po 40 minutach zaczyna się serwis. To też czas na sprawdzenie systemu rozrywki. Wszystko jest sterowane z poziomu tableta. Ale w sumie oglądanie filmów to najbardziej nudna rzecz, jaką można zrobić w takim miejscu. Cała zastawa jest wykonana z chińskiej porcelany przez brytyjską firmę Wedgwood. Ten talerz kosztuje aż $50. Serwis zaczyna się od kawioru, wraz ze świeżym pieczywem. Sam kawior jest z jesiotra i jego cena sięga nawet 1000 zł za porcję. Jak luksus, to luksus. Co zrobić? Następnie zupa włoska z grzankami. W sumie nie wiem, jak to przetłumaczyć. Tymczasem za oknem pustynna centralna część Australii. Następnie sałatka ze szpinakiem i pomidorkami. A potem główne danie, czyli coś na styl tajski. Podane w stylu singapurskim na wielu talerzach. Czy mówiłem już, że nie umiem korzystać z pałeczek? Na dobitkę deser. Jabłkowe ciasteczko z lodami. Jestem pełen. I nie ma miejsca na dodatkowy ser czy owoce. Czas na kosmetyczkę. Znajduje się w niej świeczka zapachowa, mydło i zestaw kosmetyków. Wszystko francuskiej marki Lalique. Zamówiłem także firmowy drink Singapore Airlines, czyli Singapore Sling. Tablet, oprócz sterowania monitora, pozwala kompletną personalizację światła w kabinie. Nie żeby w ciągu dnia miało to sens, ale można się pobawić. W trakcie lotu zamówiłem przekąskę. Z jednej strony bardzo swojska, z drugiej jakby nie przystała do najwyższej klasy podróży. Druga łazienka jest większa. Posiada osobną sekcję z toaletką. Singapore Airlines nie zdecydowało się na prysznic, mimo że miejsca nie brakuje. Czas na łóżko, a nawet 2. I obudziłem się w Singapurze.
Ale to dopiero połowa podróży. Osoby podróżujące klasą Suits mają wstęp do dedykowanego lounge zwanym Private Room. Nie jest ono wybitne w kwestii wyglądu i trąci myszką, ale za to jedzenie jest świetne. Zdecydowanie polecam homara. Czas na powrót do apartamentu. Tym razem do starszej wersji The Suits. Tutaj także wybrałem miejsca obok siebie, które dają możliwość połączenia. Mimo 10-letniego wnętrza, wszystko wygląda na dobrze utrzymane, praktyczne i wygodne. Standardowo kosmetyczka, ale z innym wyposażeniem, bo zamiast świeczki posiadała wodę toaletową firmy Lalique. Znowu piżama. Tym razem kabina znajduje się na dolnym pokładzie i mieści 12 osób. Dużo schowków. Zarówno w tym, jak i poprzednim locie był komplet pasażerów. Ogromny stół. Podobnej wielkości szafka. Z racji tego, że byliśmy przejedzeni homarem i nie tylko, zrezygnowaliśmy z posiłku i przeszliśmy od razu w tryb łóżka. Łóżko było wysuwane zza fotela, jako osobna płaszczyzna, co gwarantuje płaską powierzchnię. Spało mi się o wiele wygodniej niż w nowej wersji. Głównie dzięki położeniu wzdłuż kierunku lotu. W nowym jest to w poprzek, co przy turbulencjach powoduje spadek z łóżka. Rano szybkie jedzenie, ale tym razem nas nie zaskoczyło. Może już zdążyliśmy się przyzwyczaić do luksusu. Wystarczyły 24 godziny. To była fantastyczna przygoda, pełna zwrotów akcji i nowych doświadczeń. Porównując do innych pierwszych klas, ten apartament ma w sobie to coś, tą przestrzeń, ten styl, ten luksus. Dodatkowo perfekcyjna, bezbłędna obsługa, dedykowana, elegancka, pełna gracji. Takie skrajności pozwalają doceniać. Na przykład, gdy wraca się z podróży pod namiotem. Hej, słuchajcie, postanowiłem, że coś jeszcze nagram. Znalazłem oryginalnie zapakowaną piżamę klasy samolotu. Przeleżało mnie rok, bo dostałem dwie. I dlatego, że były 2 odcinki lotu. Totalnie zapomniałem o tym. Przejrzyjmy to jeszcze raz. Więc tak, jest tu ładnie zapakowana. Rozmiar L. Z jednej strony właśnie rozmiarówka, z drugiej strony ładny napis Lalique, czyli francuskiej firmy. Ładne zapięcie. Tutaj ładnie widać. I tak. Z czego składa się zestaw? Mamy piżamę. Jest tutaj ładnie złożona piżama w postaci z takim małym kołnierzykiem. Jest napis Singapore Airlines. Dokładnie Lalique for Singapore Airlines. No jest nawet trochę za duże, ja bym wziął normalnie M-kę, ale z reguły wtedy jest za krótka dla mnie. Zresztą w spaniu w samolocie ważny jest przede wszystkim komfort, więc większa piżama nie zaszkodzi. Tu jest ładna kieszonka.
Jest piżama. Też dość szeroka. Jest pasek, więc zaraz ją przymierzymy. No to co, przymierzamy? No i jest ubrana. Proszę, jak ładnie. Rękaw odpowiedniej długości, spodnie też. Przyzwoicie. A rzeczy całe ubranie.